Witam. 1 październik 2023 rok. Troszeczkę mi głos zanikł, ale to powód tego miejsca. Tablica, która jest z boku kościoła. Już pewnie łodzianie wiedzą, co to jest za kościół. I ta tablica upamiętnia to wszystko, co dzisiaj byśmy mogli zniszczyć przez przypadek. Przypadków nie ma. Nie ma możliwości zrozumienia jeszcze jednej rzeczy, że wtedy nasi rodzice czy też dziadkowie walczyli. To właśnie ten pomnik. No i ten kościół z tyłu za mną. Jednocześnie jest to miejsce, które można by było nazwać czakramem w centrum miasta, ponieważ tutaj są objawienia. Tutaj jest cała lista poległych. Może ktoś by powiedział, to jest pomnik katyński. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym miejscu właściwie powinniśmy się zastanowić nad każdym momentem naszej wędrówki przez życie. Powodem jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ponieważ zatrzymałem się tylko dlatego, że jest to dziwnie. Wróćmy do tego miejsca. Dlaczego tu jestem? Dlaczego tu przyszedłem? Nawet nie wiedziałem, że jest taka tablica tutaj. Byłem tutaj jakieś 40 parę lat temu, jeszcze z rodzicami. Nie pamiętam z jakiej okazji zupełnie. Ten kościół ma w sobie coś dziwnego. I też ta msza, która była nie dziwną mszą, bo to nie można tak powiedzieć, ale to właśnie mamy kardynała łódzkiego. Kardynał Ryś został namaszczony. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo to miasto jest miastem dziwnym. Ciężka praca i co tu ukrywać, ale krew też. Oglądaliście Ziemię Obiecaną i widzieliście tam, jak ginęli ludzie w maszynie, ale tą maszynę także stworzyli Niemcy. Stąd też wywożono do obozów koncentracyjnych niemieckich na terenie Polski oczywiście. Tak wygląda ta trasa. Przyjrzyjcie się, jak ona. To jest właśnie Aleja Piłsudskiego. Tutaj jest początek, a tam daleko będziemy szli i będę referował to, co dziwny dzień. Ze względu na to, że jest to w gruncie rzeczy drugi dzień po pełni, bo wczoraj pełnia się zakończyła w pełni, dlatego że pełnie trwają, ta energia trwa 24 godziny, a to Park Poniatowskiego. Nie będziemy wchodzić do niego, dlatego że
chociaż tutaj takim kawałeczkiem sobie przejdziemy, pokażę Państwu. Jest to park mojego dzieciństwa, mojej szkoły, znaczy szkolnego tego okresu dzieciństwa, to nie można tak powiedzieć. I tutaj przychodziliśmy na wycieczki z naszą wychowawczynią i tutaj biegałem, jak to można by było powiedzieć, szalałem z kolegami. To czy mam dobre wspomnienia z tego parku? Na pewno tak. Są zdjęcia jeszcze z przyjaciółmi z klasy, bo wszyscy ci koledzy jednak stworzono z nas rodzinę, a tu mamy przejście, nie muszę schodzić do tego, a nie, będę musiał. Tutaj potem tam będę musiał. Tu nie ma jakiegoś takiego przejścia. Nie wiem, pan nie idzie, ale ja nie będę próbował. Jest nawet zielone, ale trudno, sobie przejdziemy podziemiami. Czy podziemiami? To nie są podziemiami. Chyba to się wiadukt nazywa. Tak on wygląda. Dobrze, że pozwolono młodzieży się wyżyć. Tutaj te graffiti. Według mnie bardzo ładnie to wygląda. Coś wam pokażę. No, tutaj. Ja na tle graffiti. Ale ładne są te graffiti, to trzeba przyznać, że mają coś w sobie kolorowego. Bardzo dobrze, że coś takiego jest. Daje to jakiś taki impuls młodości. Nie zawsze można czytać, nie zawsze się wie, o co tutaj chodzi. Młodzież wie doskonale, ale my troszeczkę gorzej. I tutaj właściwie już pozostałość. Właśnie tutaj z daleka mamy nasz kościółek. I teraz tutaj idąc w bok, Wojskowa Akademia Medyczna, czyli WAM. Niegdyś jedna z najwspanialszych uczelni medycznych na świecie. To tutaj kształcono wybitnych lekarzy. Zresztą kiedyś opowiadałem dlaczego. Po pierwsze mieli wszystkie podręczniki dostępne i oprócz tego mogli poprosić starszego od siebie studenta, czyli o rok czy o dwa, który się opiekował grupą i miał za zadanie wytłumaczyć. I ten system wprowadził to, że właściwie każdy lekarz WAM-u był doskonałym lekarzem. Nie ma gadania, nie równali się z innymi. Chyba z tymi najlepszymi, tylko wyłącznie jeżeli studiowali na Akademii Medycznej Łódzkiej, bo przecież w Łodzi były dwie. A profesorowie tutaj, wykładowcy, przeważnie cywile, którzy, zresztą każdy lekarz jest w stopniu wojskowym. Każda pielęgniarka ma stopień wojskowy. Także nie ma tutaj możliwości. Jeżeli mówimy, że byli profesorowie w Akademii Medycznej, to był normalny lekarz czy normalny profesor, a dostawał tytuł ze względu na to stopień. I jeżeli lekarz dostał pierwszy stopień specjalizacji, już automatycznie wchodził w stopnie oficerskie, a jeżeli zrobił doktorat, wchodził w stopnie bardzo wysokie. Także, a to co wiem, to profesor, nie pamiętam czy czasami nie był nawet generałem, nie jestem pewien, tego nie umiem odpowiedzieć na to,
ale wojsko wyjątkowo szybko się awansowało jako lekarze, ponieważ na wypadek jakiegokolwiek działania lekarz przejmował sterowanie tym rejonem, ponieważ były zakażenia, były, no co tu ukrywać, gazy, były zatrucia i lekarzowi podlegał nawet jednostki. Równy był dowódcy i od lekarza zależało, czy na przykład dany rejon trzeba było opuścić, czy nie opuścić, i dowódca nawet jednostki, mimo że mógł być wyższy stopniem, musiał podlegać. No taka hierarchia medyczna i dlatego też lekarze byli bardzo dobrze przeszkoleni, wyjątkowo i naprawdę specjaliści najwyższej klasy. Tak, ale wracamy do Czakramu Łodzi, którym tutaj właśnie uważam, że jest, dlatego że jest to miejsce objawień, miejsce bardzo starego kultu. Nie znam całej historii tego kościoła, dlatego że no, wszystkiego nie mogę wiedzieć, ale tu były prawdziwe objawienia i uważam, że to miejsce jako dla Łodzi, mimo to, że łagiewniki są i wiemy wszyscy, że w łagiewnikach łódzkich jest to, bo są łagiewniki jeszcze krakowskie oczywiście, możliwe, że jeszcze jakieś są, ale nie orientuję się, czy warto do takich miejsc dążyć. Tak, dlatego, że musimy się naładować, a w tej chwili świat zwariował. Nie potrafi zbudować rzeczywistości, nie potrafi zbudować siły, energii, która jest poza nami. My nawet nie wiemy, na czym polega. Chociażby astrologia jest bardzo tajemniczą wiedzą, tylko dlatego, że to, co się dzieje tutaj w aspektach, interpretacja, która potem jest interpretacją tą do przodu, czyli tą, którą interpretujemy, czyli postawienie diagnozy, jakby powiedział lekarz, czasowej i spełnianie się tego jest zagadką naprawdę dosyć potężną i czasami mam z tym, powiedzmy, że nie problem, a najbardziej to, że osoby, ale Pan mówił, Panie Ryszardzie, to się spełniło, czego nie za bardzo lubię. Dlaczego? Bo my interpretujemy to, co widzimy. Ta interpretacja musi być najbardziej oględna i jednocześnie najbardziej szczera. Tak jak powiedział Andrzej, astrolog, którego Państwo znają, jest i trzeba. O, proszę, u kolegi na balkonie oczywiście plakat wyborczy. Przechodzimy właśnie tutaj, koledzy mieszkają w tym domu aż dwóch. To są te dawne domy literatów. A tu same kancelarie, jak widzę. Zbrodnią jest, żeby nie powiedzieć o Plutonie, czy na przykład o jeszcze jakichś innych działaniach. Zresztą on sam jest spod tego znaku Skorpiona i przeżył naprawdę ogromne ciosy i do tej pory go dotykają, ponieważ ma bardzo mocno usytuowanego tego Plutona. I to wszystko daje nam zastanowienie, czy wolno, czy też nie wolno. To trzeba naprawdę mieć ogromną dozę
Ja nazywam to psychologią, bo nie wszystko wolno powiedzieć. Trzeba umieć powiedzieć o tych najbardziej nieprzyjemnych rzeczach. A to jest sztuka, to jest naprawdę sztuka, czego uczę, bo czasami nawet uczniowie, jak niektórzy wyjadą z czymś, bo chcą być bardziej elokwentni, tak? Czy bardziej zaznajomieni z królewską wiedzą i w tym momencie rozpoczyna się taki troszeczkę strach. Nie zawsze wszystko można powiedzieć tej samej osobie, na przykład to, że się bardzo łatwo uczy. No i co z tego, że się bardzo łatwo uczy, a jest na poziomie, nawet nie zrobiła matury, a ma 30 parę lat. I co, przegrzebiemy jej ten cały życiorys tylko dlatego, że popełniła błędy, czy rodzice popełnili błędy, kto popełnił błędy. Teraz w jakim momencie jest to opłacalne, w jakim momencie jest nieopłacalne. Właśnie tutaj trzeba wyczuć ten moment, który jest najważniejszym momentem dla astrologa, czyli umiejętność spojrzenia w cały układ, a właściwie cały horoskop i spojrzenia się na niego z pewną dozą rozsądku i umiejętności analizy. I to jest właśnie ten fragment, który uczniowie muszą sobie zadać pytanie, czy mogą interpretować już, czy są gotowi. Bo astrologię znać to nie znaczy interpretować. Czy warto? Oczywiście, że warto, dlatego że my żyjemy, funkcjonujemy, mamy siebie, mamy swoich przyjaciół, mamy swoich rodziców, mamy swoich dziadków, mamy swoje dzieci, mamy swoje wnuki, mamy swoje prawnuki i wszyscy potrzebujemy jakiejś pomocy. I w tej pomocy astrologia wyjątkowo ułatwia funkcjonowanie. Może przestrzec i możemy stanąć przy tej osobie i ją po prostu wspierać. To jest trudne, ale możliwe, ale łatwe dla astrologa, jeżeli się tylko tego nauczy. I to jest najważniejsza rola astrologii. A interpretowanie, pomaganie ludziom, tak jak słyszałem od jednej z osób, że ona by chciała tak jak ja. To jest minimum 20 albo 40 lat doświadczeń moich jako wychowawca, jako twórca, jako plastyk, jako też człowiek, który zajmował się. W pewnym momencie pomagałem dzieciom dyslektycznym, pomagałem ludziom, którzy mieli pewne zahamowania i to wszystko dało mnie pewne pytania, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. Jednym z najważniejszych pytań było to, dlaczego te osoby takie rzeczy doświadczają. Ale następnym zagadnieniem było to, że pani Konarzewskiej-Remarkiewicz, właśnie doktor, pani Konarzewskiej-Remarkiewicz w książce znalazłem zapis, właśnie tutaj niedaleko w księgarni, zapis, który mnie zastanowił właśnie o dyslektyczności. Otworzyłem akurat przez przypadek. To było dokładnie na trzecim wykładzie profesora Leszka Weresa. I wtedy już nie miałem wątpliwości, co ja tu robię w tej astrologii. I to też jeszcze były zahamowania później, oczywiście, o których bardzo często opowiadam. I to wszystko jest tylko po to, żeby upewnić się, tak jak dzisiaj poszedłem tutaj właśnie w ten punkt, gdzie jest czakram ludzki
bo jestem tutaj w tym mieście, naładować się przez te parę minut, porozmawiać z samym sobą, głęboko gdzieś poszukać czegoś i właściwie opowiedzieć o tym Państwu, że warto, jak to jest, dlaczego, bo niektórzy uważają, że astrologia i będą wielcy, nie wiem czy będą wielcy. Uczę już wiele lat, ci uczniowie naprawdę bardzo dużo wiedzą, naprawdę są genialni, zarówno ci warszawscy, jak i ci łódcy. No i cóż, ale nikt z nich nie wychodzi na ulicę. Czy pomagają? Na pewno pomagają. Wiem o tym, że pomagają, bo dzwonią, pytają się. Czy jestem z tego powodu szczęśliwy? Tak. Ale nadal szukam, tak jak zresztą profesor Leszek Weresz też szuka kogoś, kto nas zastąpi. Czy ja zastąpię profesora Leszka Weresa? Nie, nawet nie mam zamiaru tak wysoko kandydować. Dlaczego? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Może dlatego, że nasze drogi rozeszły się w pewnym momencie. Z powodem było to, że ja miałem bardzo dużo obowiązków i takich obowiązków nieprzewidywalnych. Między innymi likwidacja tutaj pewnych układów z rodziną. Najbardziej tutaj to, co mnie teraz znowu się to odnawia, czyli powrót do stolicy i prawdopodobnie będziemy z powrotem składać się na zakup mieszkania, a właściwie wykup od także rodziny. Po prostu nasza rodzina warszawska ma sporo mieszkań i prawdopodobnie odkupimy od nich, ponieważ oni zaproponowali coś takiego, a ponieważ śmiesznie mówię ponieważ nie chcemy zbyć w rodzinie tych mieszkań, ponieważ one stanowią jakąś legendę, jakąś historię, jakieś działania, no więc chcemy je pozostawić. I dlatego też zbudowanie z powrotem tego wszystkiego, mało że jest realne, jest możliwe, po prostu nie patrzymy na to, kto i dlaczego, tylko jeżeli ktoś stoi i ma kłopoty, pomagamy. I liczą na to, ponieważ to mieszkanie, które żeśmy musieli się pozbyć w tamtym okresie, pomagałem i ci ludzie, którzy kupili, są bardzo szczęśliwi. Mamy z nimi kontakt i w tej chwili właśnie będziemy, ponieważ kuzynka poprosiła nas o pomoc, można by było powiedzieć, że finansową, ale raczej nie finansową. Dokładnie ciocia powiedziała, że słuchajcie, zrealizujcie to, bo to jest wasze, ale ja muszę mieć jakieś apanaże. No i będziemy w ten sposób realizować ten plan. Też jestem ciekaw, dlaczego Galeria Łódzka jest otwarta. Czy to jest dzień handlowy? Zaraz przejdę się tą Galerią Łódzką. Tutaj jest kościół, gdzie są msze jezuici, gdzie w ostatni poniedziałek odbywają się msze uzdrawiające. Zresztą to rozpoczął ojciec Kozłowski. Chyba najwspanialszy człowiek, jakiego poznałem w swojej tej karierze, ponieważ był moim wykładowcą również. I no między innymi to, że był, właśnie wtedy miałem zajęcia i ciężko było mnie się spotykać tutaj w astrologii, a bardziej zależało mnie na tej formie. Dlaczego?
Dlatego, że większość nas jest, no co tu ukrywać, katolikami. Nie zawsze tego rytu rzymskiego, czasami jakiegoś innego. I poznałem te różnice, chociaż nie do końca. Nadal mam pewne wątpliwości. Na przykład co to są baptyści, co to są luteranie. Jak się dzielą luteranie? Zresztą luteranie się dzielą bez przerwy. Słuchajcie, wchodzę do galerii, o, właśnie tutaj, i zobaczymy, czy ja będę, co tam jest w środku. Nie wiem, z ciekawości wejdę. Na razie. Ja postaram się wyjść takim innym wyjściem. Zresztą bardzo lubię to wyjście. To jest takie wyjście troszeczkę dla inwalidów, ale ja wychodzę tutaj. Znaczy matek z dzieckiem i wszystkich tych osób, które... Ja pójdę troszeczkę inną drogą. Myślałem, że będę mógł wyjść, a nie, tutaj jest tylko do po prostu McDonalda i do tych wszystkich dziwnych restauracyjek, które tutaj są. No i dobrze, przynajmniej można gdzieś zjeść cokolwiek, jeżeli się jest turystą albo osobą, która nie lubi gotować w domu. Ja jestem z tych, którzy muszą wszystko zjeść tylko w domu i jem właściwie tylko w domu. Jak jestem w podróży, bardzo rzadko jem gdzieś w restauracjach. Zresztą kiedyś, jak byłem, teraz ostatnio jak byłem w Sopocie, chodziłem po tych miejscach, gdzie jadłem. Wiecie, że właśnie w Gdyni jeszcze został to miejsce, ten bar mleczny. W Sopocie no kiepsko było. W Gdańsku nie miałem czasu. Ale Gdynia mnie rozbawiła tym właśnie barem mlecznym. Jak Warszawa zresztą też jest ten bar mleczny. Nie pamiętam tutaj czy no i teraz mam problem. Czy to Marszałków? Chyba na Marszałków. No i właśnie teraz idę tędy i mogłem tędy wejść albo wyjść. No ale trudno, nie chciałem ryzykować takiej marszruty, a będę się kierował tędy. Zaraz pokażę. Zaczyna być ciepło, co mnie bardzo irytuje. O. Dlaczego nie chcę się obrócić? O, teraz się dopiero obrócił. Widzicie, tutaj jest taka kawiarenka. No i cóż, idziemy. Ciekaw jestem, czy ci Państwo tutaj z tym wózeczkiem wejdą, czy nie wejdą. Do galerii chyba wejdą. Nie, zamknięte, no więc jasne, żebym tędy nie wyszedł. Nie ma mowy. No i dobrze. Jak wygląda teraz ta sprawa duchowości? Bo o czym mówiliśmy, jeżeli odwiedzamy takie miejsca typu właśnie czakram, tak Hindusi przyjeżdżają do Krakowa, ponieważ muszą spełnić przez swoje życie po to, żeby reinkarnować na wyższy poziom, czy też zamknąć swoją reinkarnację. Ja to wiem od buddystów, nie za bardzo wiem od hindusów, więc to, co będę teraz mówił, to jest bardziej związane z buddyzmem, chociaż o buddyzmie będziemy bardzo dużo mówić, jeżeli tylko znajdę się w Jaktorowie, bo łatwo jest rozmawiać o tym wszystkim,
osobom, które nas chcą zafascynować, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy katolikami, mamy swojego wspaniałego guru i ten guru jest prowadzący nas. Jeżeli znamy jego dokładnie żywot i z dokładną analizę przeprowadzimy siebie, to ten guru wystarczy nam. A czy będziemy podejmować razem z buddystami wspólne wyzwania, nie mówię o religiach chrześcijańskich, bo wszystkie religie chrześcijańskie są jednością. To jest tylko różnica to, że jedni wyznają świętego Andrzeja, drudzy świętego Piotra, albo tam jeszcze jakiegoś i poszli w tym kierunku, tych apostołów. Ale to nie znaczy, że się różnimy i pomiędzy nami nie powinno być różnicy. To, że żeśmy stworzyli luteranizm czy kalwinizm, to jest tylko i wyłącznie problem, który nie powinien być. Teraz, jeżeli pytają się, na przykład bardzo często mamy taką sytuację, że w luteranizmie tutaj pastor ma żonę, a my nie mamy. Że w chrześcijaństwie rzymskokatolickim nie ma. To jest sprawa wyboru. Jeżeli jest powołanie, to i tak nie będzie miał czasu na założenie rodziny i prowadzenie rodziny. Więc to jest kwestia prosta. Jeżeli patrzymy i tutaj wytykamy, nikt nie mówi, że nie możesz być, możesz przejść do grup, prowadzić grupę katechemenacką, czy jakąkolwiek w chrześcijaństwie, czy być nawet w poświęceniach, ale mając rodzinę i zakładając rodzinę. Jeżeli teraz będziemy podchodzić w ten sposób, to absolutnie to nie przeszkadza, że kapłan w naszym tutaj układzie jest w celibacie. Jeżeli on nie spełnia tych warunków, powinien po prostu usunąć się z kapłaństwa, a zostać człowiekiem, który będzie celebrował dalej to swoje życie, ale już w rodzinie i tą rodzinę prowadził i wokoło siebie wszystkich. Teraz wracając do czakramu, bo będę mieszał to wszystko razem. Czakram jest po to co tutaj wspominałem o czakramie wawelskim. Właściwie każde miejsce może nawet się stać czakramem, bo to jest tylko kwestia, że tutaj się musi zdarzyć jakiś cud. Czasami są cuda w rodzinie. Ktoś uratuje życie dziecku, albo dziecko nagle uratuje całą rodzinę, albo jeszcze jakieś inne sytuacje, które czasami są zupełnie niewytłumaczalne, a mieszczą się w ramach właśnie cudu. I wtedy, jeżeli ten kult jest bardzo mocno zakorzeniony w rodzinie, tworzymy czakram. Czasami jest nawet to dom, czy mieszkanie, czy też jakaś inna sytuacja, która prowadzi nas do łatwiejszego zrozumienia siebie.
przede wszystkim czuję. Przepraszam, że tak, ale uważam tutaj, że się boję po prostu poddać się reżimowi spotkania ze zderzakiem. No tutaj trzeba... Nie, to beznadziejne tutaj, no ale tak jest. To jest właśnie... Zaraz wam pokażę, o co chodzi. No to jest ciekawe. O, tutaj mamy jakiś taki ten i tutaj sobie zrobiono taką ścieżkę. Zamiast tutaj przejście i trzeba obejść takie, to jest takie czysto polskie. Nie potrafimy wykorzystać sytuacji, tylko sobie utrudniamy życie. To jest właśnie umiejętność i teraz pokażę wam to z punktu widzenia tutaj już tego miejsca i zobaczycie, jak to wygląda. O. Zobaczcie, tutaj jest stan i nagle się tutaj kręci tutaj za mur. To jest beznadziejne, po prostu to jest cała nie wiem dlaczego, bo powinno być to już przebicie zrobione, ponieważ ta ulica powstała i ona nawet chyba ma jakąś nazwę. Zaraz zobaczymy, czy ma jakiś numer, czy ma jakąś nazwę. Ja już tu kiedyś was prowadziłem tędy. Tutaj jest ten taki na tej fabryce szkła. Nie wiem, czy w tej chwili jest to fabryczka szkła. Mam dzisiaj taki śmietnik. No ale tak jest. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale na przykład tego absolutnie nie ma w Austrii. Nie widziałem tego nigdy, takiego paskudztwa, że nie można było dojść, czy przejść, czy gdziekolwiek wszystko było ułatwione, ale tutaj w Polsce my sobie uwielbiamy utrudniać życie architektonicznie pod każdym względem, a już najbardziej tych mądrali sąsiadów. To jest po prostu czasami zgroza sąsiedzi. Po prostu ich mądrość i zapobieganie o własne ja jest po prostu bezkrytyczne. Nie szanują drugiego człowieka. Jeżeli jest coś możliwe do zrobienia, to co ja przeżyłam u siebie, kiedy robiliśmy centralne ogrzewanie. A po co? I mało tego, spotkałem się w stowarzyszeniu, gdzie właśnie miał być nie w stowarzyszeniu, tylko w tym środowisku u tej osoby miało być otwarcie, znaczy otworzenie centralne. Dobrze. Uciekam. Znajoma z galerii. Krótko mówiąc, w tym domu można było centralne miejskie założyć. Nie, ponieważ ona miała gazowe, to się nie zgodziło. I ten dom nie ma centralnego. A dlaczego? Zaraz wam powiem. Dlatego, że w tym domu ma to mieszkanie i grzeje tylko jeden pokój. A tak to bym musiał całe mieszkanie grzać. Nie patrzcie, ile to kosztuje, że centralne miejskie jest dużo lepsze. I to jest to. To jest ta nieumiejętność zrozumienia. Jeszcze do mnie patrz, mówi, ja byłam po drugiej stronie, bym była po drugiej stronie. No, tam było mniej lokatorów i mniejsze przebicie, ale przecież gdy jest miejskie ogrzewanie, zakładamy szybciutko miejskie ogrzewanie. W dodatku ta emisja, która może się bardzo źle skończyć, jeżeli faktycznie nie będzie odpowiednich pieców. A może tak być, że po prostu zabraknie tego gazu. A dlaczego? Zawsze może centralnego ogrzewania też może zabraknąć. Ale przełożenie centralnego ogrzewania miejskiego na gazowe to jest żaden problem, a tutaj to jest bez różnicy, ale po prostu jeżeli jest miejskie, to nie może być gazowe. No więc proste. Zawsze lepiej mieć jakby alternatywę. I tę alternatywę ja sobie pozostawiłem. Oczywiście musiałem zdjąć piec, ale co to ukrywać? Zostało to troszeczkę inaczej wykombinowane, że po prostu wszystko jest i kwestia tylko przyjścia hydraulika i
podłączenia jakby pieca też żeśmy się już właściwie, krótko mówiąc, pozbyli, ale dlaczego? Dlatego, że nie ma sensu, bo nie wiadomo, kiedy ten piec będzie użyty. Może na święty nigdy i po co trzymać go, a jest to mrożenie, raz, że starzeje się, bo już jest to metal i to wszystko niszczeje, więc nie ma sensu robienia takich rzeczy. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale jest jakoś tak dziwnie. Autobusy przyjechały. Może do Muzeum Kinematografii, ale wątpię, że do Muzeum Kinematografii. Akurat dzisiaj raczej podejrzewam, że to związane z tymi pomysłami wyborczymi i z tą taką, ojejku, jakieś grupy wykonawcze i historyczne. Co te grupy historyczne mnie doprowadzają troszeczkę do... Bo te wiadomości są takie, znowuż są upolitycznione, nie ma tej prawdy. Właśnie to jest to, że kiedy ja mam tutaj mieszkańców, którzy żyli przed wojną tutaj i opowiadają o tym, to już są bardzo stare osoby, naprawdę bardzo stare, i opowiadają tutaj o tych wszystkich środowiskach, a w dodatku w tych środowiskach także moi rodzice żyli, ponieważ już nie żyją, to teraz te osoby, no ci przewodnicy tak są mniej więcej w moim wieku, co mogą wiedzieć, i oplatają te rzeczy, które są. No faktycznie, że są historycy, którzy tutaj pan Bogusławski, który jest jakby encyklopedią miasta Łodzi. Faktycznie tak bardzo dużo wie, ale są osoby, które naprawdę są encyklopediami miasta Łodzi. Nie wiem, czy mają kontakt z panem Bogusławskim, albo pan Bogusławski, ponieważ też ma swoje lata. Ale znowuż, jeżeli ustawimy 20 osób i tamta osoba, ta 20 będzie przekazywać, to są zupełnie inne wiadomości niż ta pierwsza osoba, która mówiła. Więc, a ponieważ nawet jeżeli to jest zapis też różnie można czytać i wiecie, co jest z Ewangelią. Ile jest Ewangelii, ile razy przepisywano ją, tyle razy ona istnieje i funkcjonuje. Także to nie jest takie zbyt proste. Także tutaj, jeżeli patrzymy pod tym punkcie tej prawdy, to zawsze trzeba to podzielić przez 3. Dlatego też między innymi właśnie zająłem się królewską wiedzą, ponieważ tej królewskiej wiedzy nie ma możliwości skłamania. Dlatego, że jeżeli znam datę, znam godzinę, a mogę sobie wykombinować tą godzinę, ponieważ mniej więcej wiadomo, można to wyliczyć, po to jest badania historyczne. My czasami brak nam tych godzin, ale jeżeli siedzimy nad tym, czasami zostawiamy to na kilkanaście lat, aż dowiemy się, o której godzinie. Powód, tysiące sposobów jest na to, żeby dowiedzieć się, albo rozpuścić wieści, albo badania archeologiczne, czy tam jeszcze jakieś wydarzenia i gdzieś ktoś powiedział, że kupił paczkę zapałek i pobiegł, i wtedy właśnie, jak kupowałem zapałki, wychodząc z domu, sprawdziłem, że to godzina ta i ta. I można wtedy od tego domu, gdzie on był, wyruszyć. Jeżeli się ma dane, wielość danych, wielokrotność danych, wtedy można. A potem jeszcze to, co ja bardzo często robię, sprawdzam na Wadasamsach. Nie ma możliwości niedokładnego, a potem już interpretacja jest tak szalenie prosta, że nawet dziecko to zrobi. Jeżeli zna tylko królewską wiedzę, tak jak upadek komunizmu i upadek wszystkich tutaj w nazwie Lenin naraz. Huta Lenina, stocznia Lenina, walczą. Zobaczcie, kosmos po prostu wiszą, kule jakieś. Ja muszę to przyjść i zrobić. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że zauważyłem, że za dużo nagrałem i będę kończył tą moją wypowiedź dzisiejszą, także macie taki zastrzyk astrologii królewskiej i takiej troszeczkę, no ja idąc do
czakramu łódzkiego, jednego z, bo podejrzewam, że jest ich więcej, tylko po prostu nie wszystkie muszę znać, nie o wszystkich muszę wiedzieć, tak. Zresztą jak będę w Warszawie, postaram się zaprowadzić Was do czakramu warszawskiego, ale nie wiem, czy przyszłą niedzielę nie pojadę z kolei do Łagiewnik i w Łagiewnikach będę chciał zrobić taką maleńką korespondencję i cieszę się, że znalazłem się, bo czuję to w sobie, to wypełnienie takiego swojego naczynia, tego duchowego, co jest. A tutaj panie spotkały koleżanki i psy są przyjaciółmi. Nie wiem, bo to ciężko odróżnić. Ten jeden to jest na pewno piesek, a drugi to nie wiem, czy suczka, czy piesek. Nie wiem, bo kudłate, nie widać. No i właśnie spotkanie z czakramem, z tą energią, gdzie można się naładować i teraz, bo ktoś powie, ale wie pan, to czakram nie ma nic wspólnego. No jak to nie ma nic wspólnego? To są prasłowiańskie miejsca, które tutaj w puszczy odgrywały ogromne role łódzkiej. Na tych miejscach pobudowano kościoły, czy też sanktuaria. I jest to logiczne, dlatego że ludzie się zbierali się już w kulcie tym nowym, bo bardzo często tak jest, a zabrali to, a tamto, tak jak słyszę na przykład tutaj. W tej chwili stoimy na przełomie też, co będzie z chrześcijaństwem, co będzie z tą religią Chrystusa. Na pewno ona przejdzie transformację. I to potężną transformację, podejrzewam, że tą wodnikowatą. Teraz w jaką stronę? Ducha Świętego, no proste. Monoteizacji tym bardziej, jeszcze bardziej, ponieważ my mamy tą Trójcę Świętą, która jest tak znienawidzona poprzez inne religie, które są, przypuśćmy też te, nazwijmy, od Adama, tak, czy od właściwie Mojżesza, można by było tak powiedzieć, i Abrahama, czyli te religie starobiblijne. I nie tylko, bo przecież muzułmanie są młodsi od nas, ale jednak zostało to oparte o religię, no co tu ukrywać, także i Zoastrę, gdzie o Zoastrze bardzo mało wiemy, a w gruncie rzeczy Freddie'ego Mercurego ojciec jest, znaczy nie wiem, czy żyje jeszcze nadal, ale był kapłanem i Freddie Mercury był takim troszeczkę, no, pozbawionym dzieckiem miłości ojca, ponieważ ojciec się z tym nie mógł pogodzić, to co robił i jak on postępował. Zresztą tutaj trzeba przyznać w pewnym sensie i rację, i nierację, bo religia zawsze wymusza na nas, obojętnie jakiś taki rytm. My nie znamy wszystkich religii, tylko bardzo się opieramy o tą religię chrześcijańską, że religia chrześcijańska coś wypaczyła, ale jednak te czakramy są, ten czakram wawelski jest. Ja nie rozumiem tylko jeszcze kilku rzeczy, że ten czakram nie jest udostępniony, nie wiem, możliwe, że jest, ale te wszystkie działania, które są, nikt się nie sprzeciwia tym miejscom świętym, tak, mamy tutaj Licheń, czy mamy jeszcze jakieś inne miejsca, bo Licheń jest przecież, czy Jasna Góra to jest obrona Częstochowy, tak, i cud nad Wisłą, przypuśćmy, nie wiem, czy jest tam jakiś czakram ale mamy takich miejsc naprawdę i to, co powiedziałem, w rodzinie i w wielu rzeczach ten czakram istnieje. Czy w Szkocji, to co królowa siedziała pod tronem, ten kamień, który Szkoci nie darowali, chociaż słyszałem, że ten kamień wrócił do Szkocji. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale to wszystko, co jest dookoła tego wszystkiego i królewska wiedza bardzo pomagają i uzupełniają siebie. Także jeżeli tylko możecie
i chcecie zostać przy Królewskiej Wiedzy tutaj jako młodzi adepci tej wiedzy, to zapraszam, pilnujcie, bo lada moment już będą ogłoszenia na ten temat. No i tak to wygląda, a ja będę już kończył. Do zobaczenia. Szczęść Boże. No i dobrze.